pierwszym, legendarnym już Big Brotherze były emocje, były kontrowersje, ale też zbieranina ludzi, która w jakiś sposób odzwierciedlała społeczeństwo i zapewniała mieszankę wybuchową. Mieliśmy nieco wyniosłą piękność, prawilnego strażnika miejskiego, harchiowca, dziewczynę z małej, górskiej miejscowości, która bardzo pragnęła sławy i śmieszną grubaskę z ogromnym dystansem do siebie. Wiadomo było, że będzie się działo, a jak bardzo udany był to casting, świadczy choćby to, że te osoby są znane i pamiętane do dziś. Teraz już, kiedy TVN przedstawiał nowych mieszkańców, komentarze widzów były bezlitosne. I trudno się dziwić. Na pierwszy rzut oka widać tam kilku podobnych do siebie facetów w typie drwala, atrakcyjne, młode dziewczyny i jedną kobietę po 40. To chyba po to, żeby nie było, że sami młodzi ludzie ci niewiele się od siebie różnią, więc jak program ma być ciekawy? Huśtanie się cały dzień na huśtawce, biadolenie, że jajko jest na twardo, a miała być jajecznica, oglądalności nie uratuje. I potem poziom emocji jest taki, że w głosowaniu w programie, który miał być hitem ramówki, udział bierze 700 widzów. Na temat Wielkiego Brata wypowiedział się kilka dni temu Michał Witkowski. Pisarz jest nawet z nową edycją nieco powiązany, bo jeden z uczestników, który przedstawił się jako asystent psychologa z Londynu, okazał się jednym z aktorów serialu 19 i chłopakiem, który na ściankach pozował właśnie wspólnie z Witkowskim. Ta aferka i ten mężczyzna to nadal jedne z najciekawszych punktów, bo przynajmniej coś można o nim powiedzieć, a to już dużo, ale do rzeczy. I znowu rozbije się o to samo, zróżnicowanie. MY, naród, wcale nie chcemy oglądać tylko ładnych ludzi, chcemy ludzi takich jak my. Dlatego rolnik szuka żony czy ślub od pierwszego wejrzenia cieszą się taką popularnością, bo ci, co tam występują, nie różnią się od nas, naszych rodzin czy sąsiadów. To, że nowy Big Brother jest przerażająco nudny, nie jest nawet opinią, to po prostu wiedza powszechna. Każdy, kto widział choć odcinek, mówi o straconym czasie. Oczywiście, jak to bywa w przypadku takich guilty pleasure, nikt nie ogląda, ale każdy, może sporo osób, wszystko wie. Obejrzałam sobie na przykład odcinek 11 sezonu pierwszego, wszystkie odcinki, a nawet dużo więcej możecie zobaczyć na playerze. I naprawdę, miałam wrażenie, że te 40 minut ciągnie się w nieskończoność. Najpierw pojawił się konflikt. Kasia odkryła, że Tomek z niewielkich racji żywieniowych, jakie przypadają uczestnikom, przygotował już śniadanie. Było to jajko na twardo, ale Kasia nie lubi jajek na twardo. Konflikt eskalował, bo Tomek to zadufany w sobie ważniak, a Kasia jest wrażliwą dziewczyną i poszła płakać do pokoju. Potem, płacząc, zjadła swoje śniadanie. Niemiło się to ogląda, ale też pojawiające się z tyłu głowy pytanie WTF wcale nie pomaga. Ci, którzy zyskują sympatię ludzi, to zazwyczaj proste osoby, takie zupełnie nieprzekombinowane, szczere, a nie wiedzące, jak wrzucić na Instagram zdjęcie, które zbierze tysiące lajków. Takim człowiekiem był Janusz Zęcioł, taki był choćby Dawid Podsiadło, którego ludzie pokochali i kochają do teraz. Zostawmy więc Instagram Instagramowi i nie przenośmy tego, co sprawdza się tam, do telewizji. Jeśli kogokolwiek podkusi, by odgrzać kotlet po raz 48 i zrobić kolejną edycję, niech będzie tam podstarzały policjant z małej miejscowości, góralka z zasadami, fan disco polo, matka 4 dzieci, ladacznica,
która zrobi wszystko dla kariery i zagorzały katolik. Niech różnorodność nie polega tylko na tym, że mamy kilku Polaków z Londynu i jednego uczestnika zza wschodniej granicy, ale zaryzykujmy i pokażemy społeczeństwu kogoś czarnoskórego albo muzułmanina. A może by tak pójść na całość i wybrać ludzi, którzy nawet nie mają Facebooka.